Witam wszystkich serdecznie, tutaj IT in Japan. Dzisiaj spróbuję zrobić japoński likier śliwkowy, czyli umesiu. Tak naprawdę zrobiłam je tydzień temu, ale okazało się później po rozmowie ze znajomą Japonką, że nie jest to umesiu, tylko zrobiłam piklowane śliwki, które podobno dobrze smakują w sałatkach, więc tak nie do końca w alkoholiczną stronę. Dałam się oszukać w ogóle w markecie, bo poszłam się zapytać, o jaki alkohol jest dobry do umesiu, i pokazali mi coś. Mówię, dobrze, no pokazali mi, no to zakupię. Okazało się, że pokazali mi ocet, no więc tym razem sama wyszukałam wszystkie składniki. Mam nadzieję, że się uda, więc bierzmy się do roboty. Składniki, które potrzebne są do zrobienia umesiu, czyli japońskie śliwki, które tak naprawdę nie nadają się do jedzenia. Biały alkohol, tym razem alkohol 35%, szklany słoik, cukier kamienny, nie wiem, czegoś takiego nigdy wcześniej nie widziałam. W mojej wersji 2 miski i coś, czym będzie można dźgać śliwki, czyli no ja nie zainwestowałam w wykałaczki, ale niektórzy tak robią, mi wystarczy sam widelec. Kupiłam specjalny słoik do robienia właśnie takich alkoholicznych owoców. Nawet tutaj na zewnątrz napisane są składniki, czyli w jakich proporcjach powinny być. Ja mam 5-litrowy ten słoik, ale będę robić tak, jakbym miała 4-litrowy, bo no takie akurat mi proporcje wyszły z tego, co kupiłam w sklepie. Więc najpierw odkażę mój słoik. Jeszcze nastawić wodę. A w międzyczasie możemy zająć się obrabianiem tutaj śliwek. Czyli trzeba je umyć, a potem wyciągnąć tutaj te środki. Teraz będę tak nakłuwać widelcem moje śliwki i układać je naprzemiennie z cukrem w środku tego słoika. Czyli mam najpierw jedna linia śliwek, potem cukier, potem śliwki, cukier i na koniec alkohol. Ale dzisiaj gorąco. To by było na tyle, jeśli chodzi o produkcję domową umesiu. Mam nadzieję, że wszystkim się podobało i jeśli ktoś ma jakieś pytania albo komentarze, nie wiem, rady, może ktoś już kiedyś próbował swoich sił w produkcji domowego alkoholu, więc na dole są komentarze, ja chętnie przeczytam i odpowiem. Więc do zobaczenia!